Cześć, witamy Was w naszym nowym podcaście Poliam Pam Pam, w którym będziemy rozmawiali o poliamorii, niemonogamii ogólnie i wszelkich relacjach międzyludzkich, zarówno tych seksualnych, jak i emocjonalnych, o przyjaźni i o wszystkim pomiędzy. Mam na imię Mateusz, jest morowo. Ja nazywam się Krzysiek, na Instagramie jako Arbol de Ulmo. I w dzisiejszym odcinku mamy zamiar powiedzieć Wam co nieco z takich spraw technicznych, organizacyjnych, jak sam podcast będzie wyglądał, co się w nim będzie znajdowało, co nieco o nas samych naturalnie. Przy czym zakończymy go być może mówiąc o takich bardzo podstawowych rzeczach na temat niemonogamii, jak ona może wyglądać, jakie formy może przybierać. Ale zanim o tym wszystkim powiemy, to nasz podcast, nasza audycja chcemy, żeby pojawiała się mniej więcej raz w tygodniu. Zatem śledźcie nasz kanał na YouTubie oraz w innych miejscach. Tak, będziemy również publikowali nasze nagrania na Spotify raz w tygodniu, jak Krzysiek wspomniał, co piątek. Oraz w międzyczasie możecie śledzić nas na Instagramie, gdzie będziemy publikowali takie krótsze formy w języku angielskim i hiszpańskim na temat poliamorii. A jest to naprawdę dużo tematów do omówienia. Mamy tutaj przygotowany gąszcz zagadnień i tematów i w każdym odcinku naszej audycji, naszego podcastu będziemy poruszali 1-2 wątki i omawiali je w takiej formie naszej luźnej dyskusji. Ale zanim zaczniemy mówić o wszystkim, co związane jest z niemonogamią, chcielibyśmy się Wam, drogie osoby, przedstawić bliżej. Mateusz i ja, Krzysiek, jesteśmy ze sobą od 11 lat i obecnie żyjemy w relacji poliamorycznej, w triadzie, z odnogami. Tak, to oznacza, że wprawdzie w domu jesteśmy w trójkę, która jest we wzajemnych relacjach emocjonalnych, ale poza tym mamy również i innych partnerów poza domem, którzy często są na równi ważni jak i nasza triada. Nie ma tutaj żadnej hierarchiczności na tym poziomie. Myślę, że powinniśmy zacząć od tego, żeby powiedzieć, czym jest sama monogamia. Nawet jeżeli intuicyjnie każdy z nas wie, co to takiego jest, to warto Ubrać to jakoś w słowa. dokładnie powiedzieć kilka słów na ten temat. Monogamia to jest ten taki najbardziej przyjęty system kulturowy na temat tworzenia związków, jak one powinny wyglądać, prawda? On wywodzi się z kultury europejskiej i niekoniecznie jest tak bardzo rozpropagowany w niektórych kulturach afrykańskich czy azjatyckich, czy nawet wśród rdzennej ludności w obu Amerykach, ale wraz z Europejczykami w trakcie kolonizacji zawędrował na każdy zakątek świata, tak więc teraz zakłada się, że jest to taki mainstream. Jest to norma społeczno-kulturowa, która wymaga od nas formowania naszych relacji z jedną osobą w określony sposób. Z założenia jednym z takich eskalatorów związków jest, by monogamia trwała z tą samą osobą aż do śmierci. Jak to później w praktyce jest, doskonale wiemy, statystycznie nie zawsze monogamia wychodzi. Ponad 50% osób deklaruje, że przynajmniej raz zdradziło partnera. Poza tym oczywiście współczynnik rozwodów, szczególnie w krajach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, pokazuje, że ta monogamia związana z życiem z jednym partnerem aż do śmierci niekoniecznie się sprawdza. Nigdy nie wychodzi, czy prawie zawsze nie wychodzi? Czasami Skoro jest to wychodzi. 50 na Oczywiście ja 50. też jestem wielkim przeciwnikiem tego, żeby stwierdzać, że poliamoria czy niemonogamia ogólnie jest czymś lepszym od monogamii. Absolutnie nie. To jest po prostu inna forma tworzenia relacji i jedne osoby znajdują się w monogamii, inne w jakiejś formie niemonogamii. Albo monogami z wyjątkami. Albo monogamii z wyjątkami. Za chwileczkę będziemy mówili o tym, jakie formy może ta niemonogamia przyjmować. I z tym związane jest, że jest to norma społeczna. Odstępstwa od tej normy są przez społeczeństwo generalnie źle postrzegane. To znaczy osoby, które się rozwodzą, na przykład nie wytrzymują w swoim związku monogamicznym, są postrzegane w sposób bardziej negatywny przez inne. Tak, a członków ci, którzy społeczeństwa. decydują się na to, by w monogamii trwać, dostają pewne bonusy, w cudzysłowie, od społeczeństwa, pod postacią chociażby ulg podatkowych dla małżeństw, czy różnych innych ułatwień związanych z wychowywaniem dzieci itd., itd. Tak, także jest to osobny też wątek sankcjonowania przez struktury państwa jednego i wyróżnienia jednego typu związku preferowanego przez społeczeństwo sformalizowane jako państwo. Jako jedną z pierwszych form niemonogami możemy mówić otwarte związki. Jest to sytuacja, kiedy dwoje partnerów decyduje się na otwarcie swego związku na inne relacje seksualne.
No wyłącznie seksualny, zgadza się. Jest to chyba też najbardziej popularna, najbardziej rozpowszechniona forma niemonogamii, zarówno wśród osób heteroseksualnych, jak i osób LGBT. Chociaż w tym drugim przypadku jest nieco częstsza według badań, ponieważ z mojej perspektywy wydaje mi się, że to dlatego, że osoby nieheteronormatywne już w pewien sposób są wyłączone z tej mainstreamowej kultury i dużo łatwiej jest im zastanowić się i przeanalizować, co tak naprawdę chcieliby osiągnąć w związku, czego od niego oczekują, które formy tego związku kulturowo zapisanego im odpowiadają, a które woleliby porzucić. Pokonaliśmy już jedną normę, to znaczy jesteśmy osobami nieheteronormatywnymi. Wtedy zaczynamy się zastanawiać nad innymi normami, czy rzeczywiście one są dla nas i w jaki sposób chcemy tworzyć nasze związki. Powiedzmy nieco o tym, co takie otwarcie związku może wnieść dobrego. I dlaczego właściwie dochodzi do tego momentu, kiedy dwie osoby decydują się otworzyć swój związek. Tak. Nie wydaje mi się, żeby pozostawanie w związku seksualnym ekskluzywnie z jedną osobą przez te, załóżmy, 50 lat czy 60 lat było dla każdej osoby możliwe. Nie wykluczam, że niektóre osoby w takiej mononormie się znajdują. Z pewnością są takie przypadki. Ale na pewno dla wielu osób otwarcie swojego związku i siebie samego na nowe przygody seksualne wnosi wiele korzyści. Po pierwsze, potrafi to utrwalić ten związek pierwszy, ten związek hierarchiczny, początkowy, sprawić, że przetrwa on więcej czasu, w związku z tym, że mamy tą różnorodność w jakiś sposób zapewnioną. Poza tym oczywiście wzbogaca to nas, wzbogaca nasze życie seksualne i sprawia, że uczymy się czegoś nowego, ulepszamy się w tej dziedzinie. Niektóre osoby komentują to zjawisko jako, że uczą się czegoś od innego partnera, żeby wrócić z tymi umiejętnościami, z tym doświadczeniem do swojego pierwszego i wzbogacić swoje życie seksualne w ten sposób. Pewnie to działa w pewien sposób, znaczy zależy też z kim sypiasz i czy są to osoby utalentowane, czy nie. Czy po prostu tak. spędzacie dobrze czas razem. Bardzo wiele sytuacji otwarcia związku pojawia się w sytuacjach, w których i tak nie ma sposobności regularnego seksu z tym pierwszorzędnym partnerem, czyli na przykład związki na odległość, Tak. które spotykają się ze sobą tylko w jakimś wyznaczonym czasie w przeciągu roku, czy miesiąca, czy 2. Osoby, które często wyjeżdżają na te delegacje lub podróżują ogólnie z różnych powodów. Też często otwarcie związku może się wiązać z jakimiś charakterystycznymi potrzebami jednego bądź obu partnerów. Jeżeli partner ma jakieś fetysze, jakieś kinki i potrzebuje realizacji tych swoich fantazji seksualnych, a jej współmałżonek, współmałżonka nie powielają tych samych fetyszy czy kinków, to dość rozsądnym jest, żeby związek otworzyć i żeby pozwolić osobie, którą kochamy, szukać tego gdzie indziej. Ponieważ jest to oczekiwanie trudne do zrealizowania, żeby dwoje partnerów było idealnie kompatybilnych ze sobą na każdej płaszczyźnie. Co innego jest tworzyć wspólnie domostwo, co innego jest mieć relację seksualną w taki sposób, jaki dwoje partnerów odpowiada. Tak. To nie tylko dotyczy formy seksu, ale i w ogóle częstotliwości seksu. Są osoby aseksualne i osoby aseksualne mają mniejsze zapotrzebowanie na stosunki seksualne, bądź nie mają go w ogóle, bądź mogą to robić jako wyraz miłości do partnera, ale nie jest to coś, Nie czerpią z tego przyjemności. z czego czerpią przyjemność, dokładnie. I w przypadku takiej relacji z osobą aseksualną, bądź po prostu z osobą o niższym zapotrzebowaniu na stosunki seksualne, otwarcie związku pozwala na właśnie zabetonowanie tej relacji poprzez szukanie realizacji naszych potrzeb gdzieś indziej. Także to się zmienia w czasie. Nasze Kiedy jesteśmy zapotrzebowanie. młodzi, mamy inne potrzeby, kiedy jesteśmy starsi, także mamy różne potrzeby. I wiesz, i to jest ciekawe, że właściwie zapotrzebowanie seksualne kobiet wraz z wiekiem rośnie. Mężczyzn maleje. Tak jest. Mężczyzn maleje, kobiet rośnie. Więc tak naprawdę w tych relacjach heteroseksualnych wraz z wiekiem rozchodzimy się w tą drugą stronę. Są też osoby na przykład biseksualne. Bardzo często zdarza się tak, że
partnerzy biseksualni otwierają związek i na przykład mają żonę, biseksualista ma żonę, ale związek otwarty jest tylko i wyłącznie na pozostałych partnerów seksualnych mężczyzn. Bądź na odwrót. Tak, to może mówmy, jakie reguły i na jakich zasadach osoby mogą tworzyć relacje otwarte seksualnie. Na przykład zgadzają się na to, żeby te relacje seksualne z kimś spoza pary odbywały się w wyznaczonym czasie. Tak jest. Na przykład, Podczas tej delegacji. tak, weekendy, od jakiegoś święta, powiedzmy, na wakacje. Mogą decydować się z kim, to znaczy z określonym partnerem, albo też, że relacje seksualne mogą być z jednym partnerem tylko raz, żeby nie powtarzać relacji seksualnych z jedną osobą. To jest taka forma zabezpieczenia, żeby nie wytworzyła się więź emocjonalna pomiędzy nimi. Co jest bardzo trudne do uniknięcia. Też to może dotyczyć, tego, że mówimy o tym, że nie można mieć partnerów seksualnych wśród naszych przyjaciół, czy wśród rodziny, czy wśród kolegów z pracy. Takie zabezpieczenie naszego najbliższego kręgu społecznego przed wyjściem z szafy jako osoba otwarta seksualnie. Tak, czasami rozwiązaniem na to jest, że w miejscu zamieszkania jesteśmy parą zamkniętą, a natomiast jeśli jedziemy gdzieś na wakacje, no to dzieją się różne dziwne rzeczy. Tak jest. Ale oczywiście zawsze za zgodą obu partnerów, ponieważ jak podkreślamy, to niemonogamia, czy w tym przypadku otwarte związki są oparte na tym, że oboje partnerów się na to zgadzają. Tylko różnica pomiędzy otwartymi związkami i innymi formami niemonogami, o których będziemy rozmawiali, polega na tym, że te otwarte związki są najbardziej hierarchiczne. Więc tutaj ten konsent, ta obopólna zgoda jest bardzo scentralizowana w parze. Jeszcze nie wspomniałeś o dwóch takich dość powszechnych zasadach. Pierwsza może dotyczyć takiego zabezpieczenia również przed potencjalnym poczuciem zazdrości, czy wytworzeniem relacji emocjonalnej poprzez założenie, że otwarty związek dotyczy tylko i wyłącznie trójkątów, czyli że para będzie w nim uczestniczyła wspólnie, że żaden z partnerów nie może mieć przygodnego seksu osobno. Tak, kiedy widzimy, co dokładnie się odbywa, ponieważ w tym uczestniczymy, daje nam to poczucie kontroli i zapobiega przed wytworzeniem się jakiejś zazdrości. Ale tak, zgadza się. A druga rzecz to jest taki zbiór zasad związany z finansowością, z tym, ile pieniędzy możemy wydawać na potencjalnych hookupy, na potencjalnych partnerów. Bo tak naprawdę, jeżeli na przykład para zakłada, że spotykać z innymi może się tylko i wyłącznie poza domem, że ich sypialnia pozostaje nienaruszona i nikt tam nie ma prawa wstępu, to wiąże się to z opłatami za motel, za hotel, często za restaurację wcześniej, żeby poznać taką osobę, jeżeli ktoś ma potrzebę wyjścia do restauracji. Te pary podążające za eskalatorami związków mają wspólne finanse i w związku z tym muszą przedyskutować, ile pieniędzy może potencjalnie być wydane na takie randki. Kwestią dyskusji jest także rodzaj seksu, aktywności seksualnej z inną osobą, na przykład na jakie formy seksu pozwalamy naszemu partnerowi, a jakie są ekskluzywne dla nas, na przykład seks oralny z innymi tak, ale wyłączony zostaje seks analny czy waginalny. Takich zasad może być tutaj mnóstwo, więc tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć wszystkich tych zasad, które mogą być stworzone, bo to bardzo, bardzo, bardzo jest uzależnione od konkretnego przypadku. Może dotyczyć bezpiecznego seksu i miliona innych rzeczy. Jeszcze jedna zasada jest właściwie coś przeciwnego, to znaczy kiedy jeden z partnerów nie chce wiedzieć, jak było swojemu małżonkowi czy małżonce z inną osobą. Jest to zasada taka don't ask, don't tell, nie pytaj, a także nie mów, żeby potencjalnie nie stworzyć wrażenia zazdrości. Jedni chcą wiedzieć absolutnie wszystko na temat tego, jak było, z kim się spotkałeś, gdzie się spotkałeś, co robiliście itd., itd. I ta wiedza daje im poczucie bezpieczeństwa. Inni z tą wiedzą czują się niekomfortowo, czują się potencjalnie zazdrośni, więc wolą nie wiedzieć zupełnie niczego. Oczywiście
to nie jest system binarny, jest mnóstwo różnych rozwiązań pomiędzy, ale tak, te dwie zasady związane z tym, co chcę wiedzieć, a czego nie chcę wiedzieć, również są dość często używane. Dobra, przejdźmy do następnego tematu, do następnej formy etycznej niemonogamii, czy niemonogamii ogólnie. Kolejną formą niemonogami jest poliamoria, czyli temat rzeka. Na początku trzeba powiedzieć, czym w ogóle poliamoria jest. Poliamoria to jest zdolność do zakochania się w więcej niż jednej osobie. Osoby poliamoryczne zakładają, że wyrażanie miłości do jednej osoby nie zamyka nas na możliwość poznania kogoś innego i zakochania się w osobie drugiej, trzeciej, czwartej i tak dalej, prawda? Tutaj miłość pozostaje nieskończona jako uczucie. Jedyne, co nas może ograniczać w tworzeniu tych relacji z innymi, jest czas, który w pewien sposób jest skończony. Są różne formy poliamorii i nie omówimy ich dzisiaj żadnym. Nie ma takiej możliwości, żeby wspomnieć o wszystkim, co można się dowiedzieć, w jaki sposób ludzie tworzą swoje relacje, ale może wymieńmy takie 2-3 najpopularniejsze przykłady. No tak, no o tym będziemy mówili wielokrotnie, to jest temat rzeka, tak jak wspomniałeś, najważniejszy temat w naszym podcaście. Więc teraz możemy tylko i wyłącznie tak jakoś z grubsza zarysować, jak to będzie wyglądało. Myślę, że dobrym sposobem na zarysowanie tego jest powiedzenie o dwóch formach poliamorii, w których jeden to są triady, kłady i tak dalej, czyli sytuacje, w których wszyscy partnerzy pozostają we wzajemnych relacjach emocjonalnych ze sobą. Czy to w trójkę, czy w czwórkę, czy w piątkę, im więcej, tym trudniej o taki... utrzymanie takiej relacji. A drugim jest związek typu V, w którym jedna osoba pozostaje w relacji z dwoma bądź więcej partnerami, którzy nie pozostają w relacji emocjonalnej ze sobą nawzajem. No i oczywiście później możemy tworzyć wszelkie możliwe polikuły, czyli jakieś takie zestawienia, kombinacje, które składają się z tych dwóch form. Z formy, w której więcej niż dwóch partnerów pozostaje we wzajemnej relacji emocjonalnej, bądź z formy, w której jeden partner ma więcej niż jednego partnera, ale oni wzajemnie ze sobą pozostają w relacjach przyjacielskich, bądź znają się nawzajem, nic ponadto. Ważne jest to, że w poliamorii nie ograniczamy swoich partnerów, swojej partnerki na inne relacje z innymi osobami na poziomie romantycznym, czy seksualnym, czy afektywnym. Wszystko jest... To nie do końca jest prawda. To znaczy w poliamorii, którą my rozumiemy, tak, rzeczywiście. Ale poliamoria to jest coś, co tak naprawdę jest tworzone tylko i wyłącznie przez te osoby, które są wzajemnie zainteresowane sobą. I jest coś takiego, co się nazywa polyfidelity. To są triady, kłady czy inne zamknięte formy związków, które decydują się na ekskluzywność seksualną i emocjonalną, bądź tylko emocjonalną. One są takie bardziej mononormatywne, bym powiedział, pod tym względem, że być może nie są monogamiczne z założenia, ale podążają za wieloma takimi schematami, które znamy z kultury i które dotyczą relacji monogamicznych. Więc to jest taka mononorma, tylko rozszerzona o kolejnego partnera. Mimo, że jest nas, załóżmy, trójka czy czwórka rzadziej, a nie dwójka, to całą resztę powielamy względem tego, czego od nas oczekuje kultura. Nie mówię, że to jest złe, to jest coś, czego my nie praktykujemy i być może dlatego nie przyszło Ci to od razu do głowy, Tak. Ale jestem daleki od krytykowania jakiejkolwiek formy relacji, czy to monogamicznej, czy jakiejkolwiek formy relacji poliamorycznej, czy jeszcze jakiejś innej formy niemonogami. Myślę, że najważniejsze jest, żeby przedyskutować się ze wszystkimi partnerami, czego oczekujemy od związku, znaleźć konsensus i podążać za własnym sercem, a nie za tym, czego oczekują od nas inni. Tak, zgoda i komunikacja jest praktycznie bazą każdej relacji, nie tylko w związku z inną osobą. Dlatego jest to tak ważne, żeby komunikować się ze swoimi partnerami, na jakich zasadach chcemy tworzyć te relacje. O poliamorii będziemy mówili dużo, tutaj jest milion tematów, na pewno 50 000 osób się nas zapyta w międzyczasie, jak to jest z zazdrością, bo wszyscy się o to pytają, więc trzeba będzie o tym rozmawiać. Na pewno będziemy rozmawiali o stosunkach z metamurami, czyli partnerami naszych partnerów, o różnych formach poliamorii. Zdecydowanie będziemy poświęcali odcinek bądź dwa na temat tego, jak wygląda
poliamoria w różnych kulturach, w różnych środowiskach. Jak to wyglądało w historii? Jak to wyglądało w historii. Na chwilę obecną być może warto zakończyć na tym poziomie, ponieważ tutaj nigdy się nie zamkniemy i będziemy mówili do rana. I przejdźmy do kolejnej formy niemonogami. Być może powinniśmy powiedzieć coś na temat anarchii relacji. Co do anarchii relacyjnej, to teoretycy toczą tutaj jeszcze dużo dyskusji, jak na przykład, czy anarchia relacyjna jest częścią poliamorii, czy nie. Ale żeby zdefiniować jedną z najważniejszych właściwości anarchii relacyjnej, jest to, że relacje, które tworzymy, nie mają żadnej hierarchii. Wszystkie traktujemy jednakowo. Tak, nie dotyczy to relacji emocjonalnych jako takich, jak w przypadku niehierarchicznej poliamorii, ale relacji w ogóle, czyli przyjaciele, partnerzy itd., to wszystko są osoby traktowane na równi. W większości przypadków, bo oczywiście nie możemy mówić tutaj o każdej osobie, nie ma czegoś takiego, że osoba, z którą na przykład współżyjemy, mieszkamy w jednym miejscu, jest ważniejsza od innych partnerów. Albo że dobry przyjaciel jest kimś z założenia mniej istotnym, mniej ważnym w naszym życiu niż nasz partner emocjonalny. Jak to często z anarchistami bywa, takie formy jak na przykład małżeństwo, które jest formalizowane przez państwo, jest czymś nieakceptowalnym. To jest taki czynnik wspólny między anarchią relacji, anarchizmem relacji i agamią. Agamia również krytykuje bardzo mocno formy wyrażania miłości, w tym właśnie deklarowanie siebie jako partnerzy, czy później zawieranie związków małżeńskich, czy wszelkie inne formy deklaracji, że jesteśmy razem względem społeczeństwa. Agamiści nie krytykują emocji jako takich, czy formy zakochiwania się, ale formy wyrażania tych emocji, wyrażania przywiązania do drugiej osoby. Tak, bo zawsze kiedy używamy takich słów, często w języku codziennym, bez świadomości, że to jest mój chłopak, to jest mój mąż, to jest mój kolega, używamy pewnych norm, które warunkują od nas pewne zachowanie się w naszej relacji, co nas ogranicza w sposobie wyrażenia naszej I w pewien sposób, miłości. nawet jeżeli my tego nie robimy, to robi to społeczeństwo. To samo jest widoczne właśnie w poliamorii, gdzie osoby, które są w związku małżeńskim, albo osoby, które są z najdłuższym stażem, są traktowane priorytetowo przez społeczeństwo, nawet jeżeli poliamoryści jako tako odrzucają wszelką hierarchię. Więc to jest takie założenie zewnętrzne, że ktoś musi być najważniejszy. O anarchizmie relacji jeszcze będziemy na pewno bardzo dużo mówili, poświęcimy temu nie jeden odcinek, więc możemy przejść tutaj od razu dalej. Wiesz, nie wspomnieliśmy jeszcze niczego o swingersach. A swingersi właściwie to jest taki ruch, który jest dużo starszy od tej współcześnie rozumianej poliamorii. Współcześnie rozumiana poliamoria to są wczesne lata 90., wtedy użyto po raz pierwszy tego zagadnienia. Ono dużo później, po jakichś 10 latach dopiero trafiła do słowników Oxforda i rozpowszechniła się po świecie, kiedy swingersi jako tacy są znani od końcówki lat 50., początku lat 60., później bardzo rozpowszechniane wraz z tą wolnością seksualną w latach 60., dziećmi kwiatów, hipisami itd. Ale początki już były w latach 50. To jest forma tworzenia relacji pary z innymi parami bądź społecznością na zasadzie związków otwartych bądź zamkniętych na zasadzie, kiedy jedna para poznaje drugą i decydują się na wymianę partnerów seksualnych pomiędzy sobą, otwartych poprzez uczestniczenie w różnych wydarzeniach organizowanych przez kluby swingersów na konkretnych zasadach związanych z bezpiecznym seksem, z formami konsentu, czyli wyrażania zgody na konkretne praktyki seksualne itd. I to, że z czasem wytworzyła się cała kultura i całe reguły, obyczaje związane ze swingersowaniem, pokazuje to, że jest to inny rodzaj tworzenia niemonogamicznych relacji. Wydaje mi się, że teraz już nie jest to aż tak bardzo popularne. Wydaje mi się, że świat zmierza bardziej w kierunku tej poliamorii, chociaż być może jest to moja perspektywa jako osoby poliamorycznej, ale swingersi są bardziej utożsamiani z osobami w wieku 50+. Z pewną generacją, w której to zaczęło być rozpowszechnione.
Kiedy mówimy tak o poliamorii, to też warto zaznaczyć różnicę między poliamorią w naszym tym współczesnym rozumieniu, a poligamią, bo często tak. osoby mylą te pojęcia, kiedy poligamia ma swoją jasną definicję związaną przede wszystkim z historyczną sposobem tworzenia relacji i w różnych społecznościach, w różnych religiach, kiedy przeważnie małżonek może mieć wiele żon. Bądź kobieta wielu mężów, jak na przykład w Tybecie czy w Nepalu. Wtedy jest to poliandria, a kiedy mężczyzna tworzy, Poligamię. to jest wtedy poligenia. Poligamia jako taka nie ma swojego miejsca w poliamorii. To są dwie zupełnie różne rzeczy, oczywiście. Poliamoria wywodzi się z humanizmu i najważniejsze jest, by stworzyć zasady wspólnie wraz ze wszystkimi osobami zainteresowanymi. Ona z założenia nikogo nie wyklucza. Kiedy ta poligamia, o której wspomniałeś, tak jak mówiłeś, jest uwarunkowana religijnie i kulturowo i zazwyczaj są wykluczone z niej konkretne grupy osób. Kobiety, mężczyźni, osoby nieheteronormatywne. Często jest tak, że liczba potencjalnych partnerów jest odgórnie ustalona. Przez prawo religijne, czy też społeczne. Otóż to. Więc jest to coś zupełnie innego. Poza tymi wszystkimi formami niemonogami, o których wspominaliśmy do tej pory, myślę, że można by było jeszcze wyszczególnić jedną, która jest ściśle związana ze światem fetyszy, kinków i BDSM. Troszeczkę już o tym mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, kiedy wspominałem, że otwarte związki mogą być umotywowane właśnie tym, że jeden z partnerów nie osiąga pełni satysfakcji seksualnej w związku ze swoimi kinkami bądź fetyszami. Ale warto o tym powiedzieć co nieco więcej, ponieważ są takie formy relacji, które są długotrwałe, trwają w tym czasie przez kilka lat, być może nawet i przez całe życie. Na przykład dominant submissive może nie tak bardzo jak master and slave, pan i niewolnicy, tak? Jeden par może mieć kilku niewolników, którzy mogą czerpać z tego satysfakcję seksualną i często również być przywiązanym emocjonalnie. To nie musi być tylko i wyłącznie sprowadzone do sfery seksualnej. I te relacje mogą trwać równorzędnie z kilkoma osobami równocześnie. Takich fetyszy czy kinków jest ogrom. Tutaj jest trudno wymienić wszystkie z nich. Papi na przykład, związane z odgrywaniem roli psa, w której również jest ten jeden dominujący osobnik bądź master. Albo tutaj pozdrawiam jedną z osób, z którymi przeprowadzałem wywiad, sytuacja, w której ktoś czerpie satysfakcję seksualną z odgrywania roli mebla dla kogoś innego i tak dalej, i tak dalej. Świat fetyszów i kinków również nieskończony. Jest nieskończony i o tym na pewno również będziemy rozmawiali. I z pewnością nie będziemy w stanie opowiedzieć o wszystkim. Zakończmy mówiąc o tym, że formy, w jakich tworzymy związki monogamiczne, niemonogamiczne i tak dalej, mogą ulegać zmianie w czasie. Zdecydowanie. Często zdarza się tak, że pierwszy związek, w który wchodzimy, jest monogamiczny z założenia, ponieważ tego od nas oczekuje kultura, ponieważ tego jesteśmy nauczeni przez otaczający nas świat. Widzimy monogamiczne postaci, monogamiczne pary w filmach, w bajkach, wokół siebie, w rodzinie. O nich słyszymy, o nich czytamy itd., itd. I często bez zastanowienia wchodzimy w monogamiczne relacje i w pewnym momencie naszego życia uświadamiamy sobie, że to niekoniecznie jest coś, w czym czujemy się w pełni spełnieni, w czym czujemy się dobrze. W takich sytuacjach otwieramy związki, czy to seksualnie, czy właśnie zmierzamy w tej stronę poliamorii, anarchizmu, czy czegokolwiek innego. Tak samo, chociaż dużo rzadziej, zdarza się, że na przykład osoba poliamoryczna świadomie podejmuje decyzję zamknięcia związku i trwania w związku monogamicznym. Taką sytuację miałem raz, przeprowadzając wywiad z osobą ze Stanów Zjednoczonych, z jednej z rdzennych grup zamieszkujących tamte tereny, która wprawdzie nadal określa siebie jako poliamorysta, ale zdecydował się dla swojej pary tymczasowo bądź długotrwale
zamienić w monogamistę, to znaczy zamknąć swój związek seksualnie i emocjonalnie. I to również się zdarza, to również jest ok. Myślę, że wszelkie takie formy transformacji są w porządku tak długo, jak nie wchodzimy w jakiś związek z założeniem, odgórnym założeniem, że chcemy kogoś zmienić, że chcemy zmienić czyjeś nastawienie co do związku. Bo w takiej sytuacji to już zaczyna się robić nieco toksyczne. Jeżeli na przykład osoba monogamiczna wchodzi w związek z poliamorystą, który już ma kilku partnerów, z tą myślą, że go w cudzysłowie wyleczy z poliamorii, bądź naprawi w jakiś sposób, czy przekona do tego, żeby został monogamistą, no to jest to bardzo toksyczne. Ogólnie wydaje mi się, że wchodzenie w jakikolwiek związek z odgórnym założeniem, że chcemy kogoś naprawiać, zmieniać, jest bardzo, bardzo niekorzystne i nie wróży zbyt dobrze. Takich zjawisk, które można określić jako czerwone flagi, jako zachowania, które źle wróżą po prostu dla związku, dla relacji dwóch osób, albo większej ilości osób. Będziemy także omawiać w innych przyszłych odcinkach. Jak widać, jest to temat bardzo szeroki i można rozważać każde zagadnienie pod wieloma różnymi kątami. Dużo było tych pojęć. Jeszcze też oczywiście nie wyczerpaliśmy tematu, bo bardzo trudno wyczerpać go w przeciągu pół godziny. Dlatego może skierowałbym wszystkie osoby, które są potencjalnie zainteresowane rozszerzeniem swojej wiedzy do takiej mapki poglądowej stworzonej przez autora bardzo, bardzo dobrej książki dla osób początkujących, które jeszcze za dużo o poliamorii nie wiedzą. Książki, która nazywa się More Than Two, Franklin Vokes. Ta mapa znajduje się w internecie i na pewno zamieścimy linka do niej w opisie naszego filmu. Tam zobaczycie, że te pojęcia, o których dzisiaj mówiliśmy, wzajemnie się przenikają i możecie konkretne przykłady związków z poszczególnych pojęć, o których dzisiaj mówiliśmy. Tego jest całkiem sporo, ale nawet jeżeli nie uda Wam się odnaleźć w żadnej z tych dynamik, o których dzisiaj mówiliśmy, to nie martwcie się, bo niemonogamia to nie jest coś, co ulega takiemu opisowi od samego początku do końca. Znajdzie się w niemonogamii miejsce dla absolutnie każdego, więc jeżeli tworzycie jakąś formę związku, która nie może być określona jako poliamoria, albo swingowanie, albo anarchia relacyjna, bądź cokolwiek innego spośród tych rzeczy, o których mówiliśmy, to wciąż możecie o sobie mówić jako o niemonogamistach. Tylko pamiętajcie o tym, żeby ta niemonogamia była możliwie jak najbardziej etyczna, czyli żeby uwzględniała potrzeby nie tylko Wasze, ale również tych wszystkich innych osób, z którymi pozostajecie w relacjach emocjonalnych. A tymczasem na dzisiaj myślę, że to już koniec, to już wszystko. Tak. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia za tydzień.